wraz z pytaniami wpłynęły dwa pytania, na które będę chciał odpowiedzieć za pomocą Słowa Bożego. They're very good questions. To są bardzo dobre pytania. And ones that are relevant for us today. I są one ważne dla nas dzisiaj. The first one that I want to address is this. Pierwsze brzmi tak. Someone asked the question whether we should continue to spank our children even though it is illegal in Poland. Pierwsze pytanie brzmi tak. Czy powinniśmy karać cieleśnie nasze dzieci, choć jest już to zabronione w Polsce? Now when I said that yesterday about using discipline, kiedy wczoraj mówiłem o posługiwaniu się dyscypliną, I did not realize that spanking is illegal. nie wiedziałem, że klapsy na przykład w Polsce są już zakazane. If I would have, Gdybym wiedział, I would have said the same thing. powiedziałbym to samo. Super. So my question, the short answer is yes. Więc odpowiedź na to pytanie krótka brzmi tak. This is a clear commandment in the scriptures. It is one of the fundamentals of the home and society. Jest to wyraźna nauka Pisma Świętego. Jest to jeden z fundamentów rodziny i społeczeństwa. I believe that there has been a lot of abuse of the verse in the book of Acts when it talks about we should obey God rather than men. Wierzę, że było wiele nadużyć, jeśli chodzi o podejście do wersetu z Dziejów Apostolskich 5:29, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. But this is one occasion where I believe it applies to us. Ale myślę, że w tym wypadku to jesteśmy usprawiedliwieni, stosując ten werset. So I realize that if I lived in Poland, Więc ja jestem świadom tego, że mieszkając w Polsce, and if I spank my son, stosując karę cielesną wobec mojego syna, and somebody sees me or I am reported to the officials, i ktoś mnie tam podpatrzy i doniesie na mnie do władz, that I could spend time in prison. to może bym nawet trafił do więzienia. I'm aware of that. Jestem tego świadom. But I would rather spend time in prison for doing the right thing Ale ja wolałbym siedzieć w więzieniu za to, że robię coś słusznego, than for my son to spend time in prison for doing the wrong thing. niż gdyby mój syn miał spędzić potem czas w więzieniu za to, że czyni zło. Because we are actually, when we do the right thing, we are saving our children from going down the wrong pathway. Więc jeśli robimy słuszną rzecz, czyli karcenie cielesne wobec naszych dzieci, to chronimy je przed pójściem złą drogą. Now there are some guidelines that I think we should honor and do the best we can to make so that it's not something that they look at and say there's a problem. Są wyraźne wskazówki, do których musimy się stosować i nie traktować ich jako problemu. It is important that we are very cautious about doing it. Ale musimy jednak być pod tym względem bardzo ostrożni. You should never do it in public. Nie powinniśmy karać cieleśnie dzieci w miejscu publicznym. Some people say that you have to do it straight away. Niektórzy mówią, że trzeba natychmiast dziecko skarać. But your children have a very good memory. Ale wasze dzieci mają bardzo dobrą pamięć. They can wait until you get home. Mogą o tym wam powiedzieć, gdy wrócicie do domu. And even then, it should be a very private matter. Ale nawet w domu powinno to być bardzo rzeczą prywatną, dyskretną. You should spank your children alone with that child alone, not with others in the room. Karać cieleśnie dziecko można jedynie w pojedynkę z nim, we dwoje trzeba być. Żadni inni świadkowie nie mają tego widzieć. And there are proper ways of spanking a child that are very safe. I są takie właściwe sposoby karcenia cielesnego dzieci, bardzo takie bezpieczne. And that is your duty as parents to make sure that you are doing it safely and correctly. I jako rodzice musicie się upewnić, czy robicie to w sposób bezpieczny i poprawny. Some people use their hand. Niektórzy stosują klaps ręką. And that does not do much good. Ale to nie jest dobre, to nie jest polecane. Because you are stronger than them. Ponieważ jesteście silniejsi niż dzieci. And you can actually break bones if you do it too harsh. Bo jeśli zrobicie to zbyt mocno, to możecie nawet złamać kość dziecku. I think it's important to use something that is very flexible.
raczej lepiej się posłużyć czymś, co jest takie giętkie and is very thin. i takie raczej cienkie. It doesn't bruise, but it makes a sting. Chodzi o to, żeby to nie wywołało rany, ale może jakieś lekki, tak trochę zabolało. And someone once said that, well, let me say the next point first. It is important to do it hard enough that the child feels it. Na tyle trzeba to mocno jednak uczynić, co jest ważne, żeby dziecko jednak to odczuło. Someone once said that pain on the bottom Ktoś kiedyś powiedział, że ból z tyłu sends a message to the top. przekazuje z dołu informację do góry. Another guideline is it doesn't have to be spanking every time a child does something wrong. Druga zasada jest taka, że nie zawsze trzeba dziecko karać cieleśnie, ilekolwiek coś złego zrobi. Children are made differently. Dzieci, każde z dzieci jest inne. We have both sides in our family. Both very stubborn and very easy to be broken. Mamy właściwie dzieci dwóch kategorii w naszej rodzinie. I dzieci, które łatwo tak są podatne na karcenie i takie bardziej oporne. Some of my children, all I need to do is go like this. Na niektóre dzieci muszę tylko surowo spojrzeć. And they know what I mean. I one wiedzą, co mam na myśli. And others, you feel like pulling your hair out. Z innymi to mógłbyś sobie włosy z głowy wyrywać. So use the method that suits your child. Więc jaka jest metoda, która pasuje do twojego dziecka? Użyj takiej, jaka pasuje. Not only are you saving your child from prison, Nie tylko ocalisz swoje dziecko przed więzieniem, but the Bible says you are also saving his soul from hell. ale Biblia mówi, że ratujesz jego duszę też przed piekłem. So I hope that clarifies where I come from on that. Mam nadzieję, że to wyjaśnia moje stanowisko. And you do not need to agree with me. Możecie się też ze mną nie zgadzać. But I trust that you will be able to see that it's important to obey God when he says to do something. Ale mam nadzieję, że widzicie potrzebę okazywania posłuszeństwa Bogu, kiedy On coś wyraźnie mówi.